Cześć wszystkim, z tej strony Eurowizja.org. Dzisiaj nastąpi coś, na co zapewne wielu polskich fanów Eurowizji czekało, czyli bierzemy na warsztat utwór z Polski na Eurowizję 2020, czyli Empires Alicji Szemplińskiej. 3, 2, 1, zaczynamy. Zaczyna się bardzo bondowsko, zgodnie z zapowiedziami. W głowie od razu mam skojarzenie ze Skyfall, z tym numerem Sama Smitha. Trochę te Billie Eilish też trochę słyszę. Ashes, Anna Bergendahl vibes. Tak, początek zdecydowanie może kojarzyć się z Proud, Tamary Todewskiej. Na początek to jest totalna Adele według mnie. Na pewno głos Alicji przykuwa uwagę od pierwszego usłyszenia. To jest coś bardzo istotnego. Narasta napięcie w piosence. Przejście z zwrotki w refren. Bardzo ładnie zaznaczone. Akurat w szansie podkreśla to perkusja, ale wydaje mi się, że wbrew temu, co mówią różne osoby, refren jest bardzo wyrazisty. Jest przejście zaznaczone i wydaje mi się, że jest to bardzo rytmiczne i faktycznie ma swoją dynamikę. Myślę, że niewątpliwą zaletą Alicji jest, że ona jest po prostu śliczną, delikatną dziewczyną i to bardzo przyciąga uwagę. Ja już widzę w głowie ognie, widzę w głowie jakieś przejścia i ją w takiej długiej kreacji z wycięciem w nodze, takim seksualnym, troszkę erotycznym, zmysłowym. Widzę jakieś tutaj światła, Jupitery. Bridge, świetna rzecz. Smyki brzmią tu rewelacyjnie. Że ten refren gdzieś znika w tej piosence. Nie ma takiego wyraźnego podziału, że jest boom, wszyscy czekają na taki moment w tej piosence, na refreny, a potem okazuje się, że on już przeminął i wchodzi następna zwrotka. Tutaj trzeba zbudować klimat wokół tej piosenki, trzeba sprzedać jakąś historię stagingiem, światłami. Tworzy klimat, utwór bardzo tworzy klimat i chce się go słuchać. Nie no, ale głos to ma naprawdę mocny. No jest to niewątpliwie hymn. Podoba mi się też, że jakby z takiego doniosłego brzmienia nagle schodzimy do takich delikatnych falsetów. Jest taki ciekawy kontrast. Teraz bardzo ciekawy moment w tej piosence. Nagle wyciszenie, wszyscy myślą, że to jest już koniec. Empire jest utworem bardzo pobładzającym wyobraźnię. Też widać, że ona czuje tę piosenkę. Naprawdę, że to jest napisane specjalnie dla Alicji Szemplińskiej. I no, jest to piękna dziewczyna w pięknej balladzie i myślę, że też powinniśmy na tym budować tegoroczny występ. Bardzo ładnie zagrata z kamerą. I uderzenie, perkusja, jest moc. Smyki wchodzą z pełnym impetem i końcówka. No tutaj jest dużo takich wysokich dźwięków. Mam nadzieję, że to zostanie wyćwiczone, bo już wiele było takich przypadków na Eurowizji, że te high notes nie wyszły i potem kończyło się to źle. Niestety to gardło było ściśnięte i słychać te nerwy. To na pewno nie są 100% możliwości Alicji, ale wydaje mi się, że to jest kwestia do dopracowania. Ja jestem na takie, ja lubię takie piosenki. To jest ballada, która jest bardzo sceniczna, bardzo festiwalowa. Zależy, jaki będzie pomysł na przedstawienie jej na scenie, ale jestem zdecydowanie dobrej myśli. Wydaje mi się, że Alicja sama powiedziała, że chce pracować, że wie, że musi pracować, dużo pokory. I teraz czekamy na teledysk. Wydaje mi się, że to będzie kluczowe. Także zobaczymy. Bardzo podoba mi się ta majestetyczność, bardzo mi się podoba ta mroczność, niepewność. Obawiam się tylko jednego. W tegorocznej stawce Eurowizji mamy już chyba ze 2 utwory, które są również nagrane w klimacie bondowskim i jeżeli Alicja nie zrobi czegoś bardzo unikatowego i wyjątkowego i wyróżniającego się, obawiam się, że to może działać na jej niekorzyść. Belgia mi przychodzi na myśl. Jeżeli Belgia i Polska powiedzmy w finale będą blisko siebie, to nie widzę obu krajów gdzieś wysoko. Jeżeli którykolwiek się wyróżni, to będzie to jeden kraj, a nie oba. My chyba nigdy nie wysłaliśmy takiej monumentalnej ballady, bo nie powiedziałbym, że Flashlight Kasi Moś to jest taka bardzo pompatyczna ballada. To jest takie bardziej doniosłe. Chciałabym bardziej kupować te słowa. Według mnie ten tekst tej piosenki jest bardzo bogaty, ma bardzo mocny przekaz i tego troszkę nie słyszę w tym wykonaniu. Ale widzę, że Alicja to czuje. Ja widzę, że ona wie, o czym śpiewa. Ja trochę mniej wiem, o czym ona śpiewa. I właśnie mam nadzieję, że to staging pokaże.
Podoba mi się też to, że ona bardzo przeżywa ten utwór. Widać, że to jest dla niej bardzo emocjonalne i ważne. Moje zastrzeżenie jest takie, że to nie może zdominować wykonania, to znaczy ona musi panować nad swoim głosem, kiedy to wykonuje. Domyślam się, że to nie jest proste, ale wydaje mi się, że do Maja jak najbardziej to opanuje. Pamiętajmy, że to było pierwsze premierowe wykonanie tej piosenki na żywo. Żeby już tak nie było za słodko, no to jednak mam nadzieję, że Alicja ośpiewa się z tą piosenką, bo na razie czuję taką siermiężność. O ile w melodii to jest świetne, bo budzi emocje, w głosie powinna być lekkość do takich utworów i wierzę w to, i mocno wierzę w to, że Alicja nabędzie do Maja tej lekkości w głosie. Jak nabierze, to już będzie szał. Będzie dobrze.